Tak, wyprawowy rower elektryczny. Nie widziałem zbyt wielu połączeń tego typu, więc pomyślałem, że podzielę się swoimi małymi spostrzeżeniami. I choć pewnie nie zrobiłbym na nim wyprawy dookoła Europy, a dlaczego to o tym za chwilkę, to kilkudniowe wycieczki mają już rację bytu. Wsiadasz w pociąg, jedziesz w wybrany rejon i wszystkie lasy i atrakcje są już twoje na bajku. Jeśli tak jak ja zastanawialiście się, czy tak obładowany rower łatwo jest zapakować do pociągu, to uspokajam, że nie ma większego problemu. Plus dodatkowo, jeśli ktoś też wsiada do pociągu z rowerem, bądź już w tym pociągu jest, to nie ma szans, że sobie nawzajem nie pomożecie. Mimo że taka maszyna może teoretycznie odpychać zaprawionego w wyprawach rowerzystę analogowego, to absolutnie zawsze spotykałem się z ciepłym przyjęciem, długimi rozmowami na ten temat, ogólnie na temat rowerów i wszelakich wypraw. Ale to kanał DIY, zrób to sam. I miało być o drukarkach, no i będzie, bo wbrew pozorom proste założenie sakwy i torby z kompletu od firmy SKS nie obyło się bez druku 3D. Tak więc teraz jest nago. Tu mamy tego Frankensteina wydrukowanego na drukarce 3D. Wybaczcie, że jest to wszystko brudne, ale on tak po prostu zazwyczaj wygląda. Całość jest bardzo mocno złapana, ponieważ jest to zrobione na przelot tutaj przez to aluminiowe ustrojstwo. Jest złapane od tyłu normalnie na śrubę, która jest w gnieździe mosiężnym, które jest wtopione w plastik, więc bardzo mocne rozwiązanie. To podejrzewam, że nie będzie przynosiło więcej niż 5 kg, bo ta torba raczej nigdy nie będzie ważyła więcej niż 5 kg. Jak widzicie, ja tego ręką praktycznie nie jestem w stanie ugiąć, no może o milimetr. Tu się chyba nie ma nad czym rozwodzić, po prostu mamy podwyższenie, żeby samo mocowanie sakw nie haczyło o torbę. Więc wyobraźcie sobie, że kupujecie zestaw, który nie ma racji bytu. Nie? Kupujecie wszystko z serii Infinity, jak założycie sakwę, to nie założycie torby. Plus ewidentnie jest taki, że jeszcze całość dzięki temu mogłem odsunąć do tyłu. Torba się kończy w tym miejscu, amortyzator może bez problemu pracować, siodełko nie haczy, nic tutaj nie haczy. To rozwiązanie jeszcze jest do poprawy, ono idealnie spełnia swoje zadanie, czyli trytytka, która łączy się tutaj z bagażnikiem, zaczepiona o wahacz, więc to nie pracuje tutaj, nie ograniczam ruchomości żadnych elementów. Zresztą element pracuje tylko ten w środku, a ja jestem zahaczony o dwa zewnętrzne. I tak chcę to poprawić, bo no tutaj jest mimo wszystko tarcie. Jak tam się dostanie syf, to no będzie się to niestety obcierało, więc to jest do poprawy. Już mam model 3D, który no, będzie wyglądał bardziej profesjonalnie i przede wszystkim ze względu na to, że tutaj mamy przelot na zewnątrz, to go sobie fajnie wykorzystam. Fakt faktem, te dwie trytytki sprawiają, że wszystko jest dużo bardziej stabilne. Zobaczcie, że one w momencie, kiedy pojawi się ciężar, przejmują praktycznie całość naprężenia. Normalnie bez tego to wszystko po prostu sobie latało. Super sprawa. Zobaczcie, że bez drukarki 3D praktycznie nie ma możliwości, żeby coś sensownego tutaj wymyślić. Więc właśnie o to chodzi, że drukarka, jak ją posiadacie, a jesteście majsterkowiczami, bardzo zmienia w ogóle podejście do tego, jak coś robicie. Możecie coś kupić i nawet jak wiecie, że może nie pasować, to coś sobie dodrukuję i będzie działać. Fantastyczna sprawa. Tu jest bardzo prosty przykład. No pomijam, że całość jest wydrukowana na drukarce. Spełnia swoje zadanie wyśmienicie. Już kilka gleb przez swoją nieuwagę zaliczyłem. Nic się z tym nie dzieje. A tu mamy bardziej reprezentatywny przykład. Ok, no a tak wygląda z całym balastem. Namiot, ładowarka w wodoszczelnym pokrowcu, dwie sakwy i torba. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że całkiem schludnie pasuje to do tego roweru. No i zobaczcie, że faktycznie jak się tu przyjrzymy, oprócz brudu, no to widzimy, że zobaczcie, widzicie te mocowania, to z tym bagażnikiem to są dosłownie wymierzone co do milimetra. Tak? Więc wydrukowałem po prostu to najniżej jak się da. Nie ma tu żadnego luzu.
wszystko się po prostu styka. Tu są jeszcze takie dwa filce, żeby to nie latało, tak? Czyli ta torba się o te filce zapiera. Tłumi to troszeczkę te drgania i w zasadzie nic tu nie czeszczy, nie piszczy, nie szeleści. Trzyma się to dokładnie tak, jak powinno. Daje to radę. Oczywiście, jak mamy taki balast, około tam 10 kg na tylnym kole, no to na singlu już bym tym nie zjechał. W ciężkim terenie sobie radzi, ale trzeba uważać. Nie można zapierdzielać już 30-40 na godzinę po terenie, tylko jak są duże dziury, no to trzeba uważać. Ale no super sprawa, bo definitywnie na takim rowerze górskim, czy też właśnie na e-bike'u można to zrobić na tyle solidnie, że nawet jakiegoś tam terenu, o ile uważamy z jaką prędkością jedziemy po dziurach, nie trzeba się bać, można jechać dosłownie wszędzie. No i cóż, 200 km z dosyć fajnym wspomaganiem można na tym cudzie przejechać. No jest to super. Jest to super sprawa. Nie wiem, jak wiele osób, dajcie znać, używa rowerów elektrycznych na długie trasy. Ja nim od czasu do czasu potrafię pojechać na single, pobawić trochę w górach, wrócić do domu, ale zdecydowanie częściej zabieram go na takie długie trasy, wyprawy, bo to po prostu najbardziej mi się podoba. To jest jeszcze mały wideorejestrator w razie W, że jakby były nieprzyjemności na drodze, żeby mieć się czym podeprzeć. No i lusterko. Nie wiem, dlaczego wcześniej jeździłem bez lusterka. Jak jest duży ruch, albo w szczególności jak jadę z dziewczyną na przykład, po prostu zawsze ją widzę w lusterku. Jak mnie coś mija, zawsze widzę z jaką prędkością, czy jest dosyć daleko ode mnie, czy muszę uważać i na przykład zbliżyć się do pobocza, żeby nic złego się nie stało. Także tak ten brudasek się prezentuje i bardzo fajnie się na nim jeździ. Tak więc jak widać, druk 3D faktycznie zmienia podejście do ogólnie pojętego majsterkowania, bo to, że tu gadamy o rowerze, nie ma znaczenia. Chodzi o każde majsterkowanie. Jak trochę podrukujesz, to inaczej myślisz o przeróbkach i wszelkich kombinacjach. Tak od siebie też dodam, że gdybym miał kupić drukarkę bez konkretnego pierwszego celu, jak w tym przypadku rower, to chyba bym tego nie zrobił, bo wiem, że zajmowałbym się pierdołami albo odstawił ją zaraz w kąt, a tak konkretna robota pozwoliła troszeczkę wciągnąć się w modelowanie, w drukowanie. Więc jeśli nie macie drukarki, a w sumie chcielibyście kupić, tylko nie macie jakiegoś super racjonalnego powodu, pomyślcie o jakimś funkcjonalnym projekcie, który chcielibyście wykonać. Daje to poczucie, że robicie coś naprawdę fajnego, a jak jest trudno i nie idzie, cel po prostu pozwala wytrwać w tych kolejnych próbach i niekończących się błędach. Taka samoróba z dużą baterią pozwala na dwie rzeczy. Można zrobić 200 km z sakwami naraz i dodam, że człowiek wcale nie jest na koniec wykończony, tylko dupsko boli. Albo na spokojnie 2 dni po 100 km i nie trzeba się w trakcie ładować. Śpisz w lesie, gniazdko ci nie obchodzi. Najwięcej naraz zrobiłem tym ustrojstwem 237 km, jadąc z Helu do Mielna. Łącznie w 3 dni tam pękło około 550, ale przyznam bez bicia, że ładowałem się raz po drodze przy okazji zajadania dobrego burgera i to w ogóle jest niezwykłe, że można się podładować praktycznie przy każdej okazji. Nikt nie robi problemu. Jasne, podłącz się tutaj, nie ma problemu. Raz nawet w browarze Miedzianka, pozdrawiam, pan wyniósł mi na dwór 20 metrów przedłużacza. To trochę tak jakby zapytać, czy podładowaliby ci telefon. Jak jest gdzie postawić rower, tak żeby nikomu nie przeszkadzał, to nie ma problemu. Druga sprawa, że takie podładowanie się godzinkę to może 50 czy 70 groszy, raczej pomijalne kwestie. I dystans dzięki temu albo rośnie, albo końcówkę, jak dupsko boli, możecie walić na manetce. Kolejna sprawa, przekonam się o tym niebawem, jest coraz więcej bezpłatnych stacji do ładowania rowerów elektrycznych, więc jak ktoś by chciał, no to idzie zrobić naprawdę ogromny dystans. W zasadzie jedyne ograniczenie to zmęczenie, no i ten tyłek. Ktoś może teraz powiedzieć, no i dobra,
ale ja to robię na gravelu 200 km na raz i to bez silnika. Świetnie, szczerze podziwiam. Ale pewnie nie z ciężkimi sakwami, nie w ciężkim terenie, nie na fullu. No i po 200 km założę się, że czuć po prostu, że człowiek jest wykończony. A tu mamy nadal zdrową, palącą kalorie wyprawę, ale człowiek nadal jest w miarę rzeźki, a jedyne co boli to no właśnie tyłek. Żeby Was nie skłamać, po tych 200 km czuję się mniej więcej jak po 80-90 km na zwykłym rowerze. W korbę też trzeba coś od siebie dać i jest to parametr, na który zwracam uwagę najczęściej. Na drugim stopniu wspomagania silnik daje mi około 180 W, a ja od siebie daję około 100 W w piku 100-150. Wspomagając się mocniejszymi trybami silnika tylko jeśli mam jakiś zabójczy podjazd i w zasadzie robię to tylko po to, żeby utrzymać tempo, a nie dlatego, że jest ciężko. I na tyle, na ile to możliwie, staram się jechać mniej więcej te 30-32 km na godzinę. Ale wspomniałem, że nie pojechałbym tym na wyprawę dookoła Europy. No raz, że przygodę z dłuższymi dystansami dopiero zaczynam, a dwa, że na taką wyprawę jednak elektryk niesie większe ryzyko usterki, które zdyskwalifikuje z dalszej jazdy. To jednak zwykły, najprostszy rower ma ogromną przewagę. Co prawda sam mam nadzieję, że przede mną jeszcze kilka dobrych tysięcy kilometrów bez awarii. Zawsze podstawowe narzędzia mam ze sobą, czy napinacz, czy dodatkowy łańcuch, ale jednak z tyłu głowy człowiek ma skomplikowanie tego pojazdu i wie, że w analogu nie ma co się zepsuć, a przynajmniej jest tego mniej. Kusi jednak strasznie i powoli skłaniam się ku planowaniu takiej trasy na powiedzmy 1000 km i więcej. Przewagę jednak miałby tutaj silnik bezprzekładniowy w kole, ale coś za coś. No, w górach, w ciężkim terenie nie radzą sobie tak dobrze i grzeją się, a moje marzenie to jednak Alpy i podobne klimaty. Jak ktoś z Was już strzelił taką trasę na elektryku, to koniecznie napiszcie w komentarzu z wrażeń, no i przede wszystkim, czy obyło się bez problemów natury technicznej. A czy czuję się na takich wyprawach jak oszust, bo używam elektryka? No absolutnie, że nie. Robię więcej kilometrów, nie zajeżdżam się, a daje mi to i tak solidny, fajny trening. Odkąd mam tego bajka, zrobiłem na oko 3000 kilometrów w 3 miesiące, co jest znacznie większą ilością niż na analogu. To się mniej więcej wyrównuje. Wspomagam się, ale jestem na trasie częściej i robię więcej kilometrów. A jak wspomniałem i w poprzednim filmie, lubię się spocić i nie uciekam od wysiłku, po prostu brak tego zajeżdżania się i większa ilość kilometrów strasznie mnie przekonuje. Jakby ktoś chciał, tutaj jest krótki film o powstawaniu tego pochłaniacza kilometrów. Dajcie znaka, czy Wy wypuszczacie się na takie długie wyprawy, albo czy składacie jakąś fajną maszynę. Trzymajcie się.